Cześć, dzisiaj będę miał dla Was gadżet od marki Navitel do auta, czyli multimedialny ekran z wieloma przydatnymi funkcjami. Ceny w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. No i dzisiaj kolejny ekran multimedialny od marki Navitel, tym razem konstrukcja jeszcze bardziej rozbudowana. Jest to model DS1020 DVR z dużym ekranem o przekątnej 10,26 cala, z kamerą wsteczną Full HD, no i oczywiście z łącznością z telefonami wyposażonymi w system Android, jak i iOS. Mamy także obrotową kamerę główną, która nagrywa w rozdzielczości 2K. Z kamery wstecznej możemy korzystać jako z takiej kamery cofania, parkowania. Są też linie pomocnicze. I przednia kamera ma kąt widzenia 105 stopni, a wsteczna 140. Za chwilkę zobaczycie w teście też próbki, jak to po prostu wygląda w praktyce. Ekran jest dotykowy, mamy Wi-Fi, mamy Bluetooth, transmitter FM, G-Sensor, czyli czujnik wstrząsowy, dzięki któremu zdarzenia są automatycznie zabezpieczane, zapisywane w pamięci. Obsługa kart microSD do 256 GB. No i mamy też tutaj technologię superkondensatora. Teraz pokażę Wam zestaw, który jest naprawdę bogaty. Mamy jeszcze naklejkę zabezpieczającą na ekranie. Mamy obudowę z tworzyw dobrej jakości. Wszystko wygląda solidnie. Mamy otwory wentylacyjne. Oczywiście jest głośnik, zaczep, logo Navitela i ta kamera, którą możemy i doginać, i wysunąć. I jak ją w pełni wysuniemy, to możemy ją także sobie odwrócić. Więc ciekawa funkcja. Przydatna na przykład dla osób, które dorabiają sobie na jakimś Uberze, żeby monitorować pasażerów. Mamy tutaj włącznik zasilania, no i tutaj wszystkie sloty, czyli na podłączenie kamery wstecznej, slot na kartę microSD, USB typu C do zasilenia, mamy gniazdo AUX. Kamery oczywiście mam też tryb Night Vision, dzięki czemu także w nocy te nagrania wyglądają ciekawie, co będziecie mogli stwierdzić sobie po próbkach. Mamy też tutaj reset. No i w tym przypadku wyposażenie jest niezwykle bogate. Jest też jeden element, który mnie bardzo ucieszył. Zaraz Wam powiem, o co chodzi, natomiast po kolei. Elementy papierowe, czyli instrukcja. Mamy też aplikację Navitel DVR Center. Elementy mocujące do kamerki wstecznej. Na ogół wystarcza taśma dwustronna. Jak chcecie, można też zabezpieczyć śrubeczkami. Przewód zasilający USB na USB typu C oraz samo gniazdo z USB. Przewód zasilający ma aż 3,5 metra, więc naprawdę długi. Kamera wsteczna, odporna na warunki atmosferyczne, więc może być też zamontowana na zewnątrz auta. I mamy przewód do połączenia z głównym modułem oraz przewód do podpięcia do światła cofania. Wtedy przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie na ekran będzie wskakiwać podgląd z kamery i będzie to służyć wtedy jako kamera cofania, czyli bardzo praktyczna rzecz. No i ten cały kabel ma ponad 6 metrów, jest też naprawdę sporo. No i mamy tak, domyślny element mocujący, oczywiście regulowany z taśmą dwustronną. I mamy też dwie zapasowe takie taśmy, gdybyśmy musieli to sobie gdzieś tam przekleić. To bardzo fajnie, że jest zapas, ale co jest tutaj największą innowacją, czego brakowało w tego typu ekranach, to możliwość zamocowania na szybie na przylepcu. Więc mamy duży przylepiec, który będzie się dobrze trzymał do szyby. Jest przyssawka, jest blokada i ramię jest dość długie, więc powinno to całkiem fajnie się sprawdzać i mamy to w zestawie. No i tak wygląda główny ekran, bardzo podobnie jak w poprzednio testowanym urządzeniu tej marki. Ja już telefon wcześniej miałem sparowany, no i się połączyło domyślnie, mamy nawigację, działa to całkiem dobrze. Możemy skorzystać też z asystenta głosowego. Jeśli chodzi o reakcję na dotyk i płynność działania, to jest nieźle. Tak więc mamy pełną mapę, albo jak klikniemy, mamy też dostęp do Spotify'a i do ostatnich wyszukiwań. Możemy też wejść w Spotify'a i sobie tutaj przeglądać i włączać muzykę. Jak to odtwarzać na radiu samochodowym, zaraz się dowiecie. Możemy też z poziomu urządzenia zadzwonić. Mamy dostęp do kontaktów. No i mamy asystenta głosowego na dole. Jeśli chcemy z tego wyjść, to naciskamy na taką kropkę, która zawsze gdzieś jest na ekranie. Mamy tutaj też ustawienie jasności ekranu. Możemy to dostosować pod siebie. Mamy ustawienie głośności. Musimy jeszcze sformatować kartę SD, więc wchodzimy w opcje, system, formatowanie karty mamy w ustawieniach przechowywania. Oczywiście mamy menu w języku polskim, trzeba je sobie tylko wybrać. Jak karta jest sformatowana, mamy nagrania z kamery. Możemy oczywiście kamerę sobie obracać. No i teraz podłączyłem też kamerę wsteczną, możemy się pomiędzy nimi przełączać. Czyli mamy przód, tył. Do tego taki tryb parkowania możemy też włączyć ręcznie. Gdybyśmy sobie nie podpięli tego czerwonego kabelka, możemy też zrobić zdjęcie,
zapisać nagranie, czy wejść w podgląd. Więc mamy tutaj taki pełnoprawny wideorejestrator przy okazji tego, że mamy ekran CarPlay. Tak więc to jest sekcja kamery. Kolejna sekcja, która jest bardzo przydatna, to FM. Native Audio, czyli dźwięk będzie z urządzenia, AUX, czyli połączenie przewodowe, FM Audio, czyli najlepsza opcja. Ustawiamy sobie tutaj, na jakim paśmie będziemy się łączyć z radiem samochodowym. Ja mam chyba na 106, teraz to jeszcze sprawdzę, jak będziemy w aucie. W każdym razie w aucie wtedy wystarczy, że wrzucam sobie program 6 na radiu, gdzie mam to 106 i wtedy dźwięk z tego urządzenia, czy z naszego telefonu połączonego z tym urządzeniem będzie transmitowany poprzez głośniki auta. Jak jest z jakością dźwięku, jeśli chodzi o muzykę, zaraz się dowiecie. No i Bluetooth Audio, gdzie będzie ten dźwięk przesyłany bezprzewodowo. Tak więc tu póki co myślę, że macie wszystko objaśnione. Mamy też zakładkę Bluetooth służącą do parowania lub rozłączenia się z urządzeniem. No i obszerne ustawienia, gdzie mamy naprawdę sporo opcji, czyli różne ustawienia nagrywania, ustawienia wyświetlacza, a także czy ten wyświetlacz ma się wyłączać czy nie. Ustawienia G-sensora, jest też tryb parkingowy, informacje o karcie, Wi-Fi i ustawienia systemowe, gdzie możemy zmniejszyć sobie lub wyłączyć ten dźwięk podczas używania. Mamy też kalibrację linii cofania, możemy je sobie tutaj dopasować w zależności od tego, czy na przykład ta kamerka będzie wewnątrz auta, gdzieś tam na szybie, czy będzie na przykład na wysokości tablicy rejestracyjnej. Po to macie tą kalibrację linii. Tak więc to jest takie pomocnicze. Mamy też możliwość przestawienia na kierowcę po prawej, czyli taki tryb angielski, informacje o systemie i to tyle, jeśli chodzi o menu. No i teraz odrobina praktyki. Tak wygląda urządzenie w aucie. Ekran jest duży i czytelny. Android Auto połączyło się automatycznie. Mamy też tutaj takie szybkie menu, że możemy wyjść, wyregulować jasność, wyregulować głośność, więc ekran jest dość jasny. Natomiast w takim bardzo mocnym słońcu czasami troszeczkę tej jasności mogło brakować. Nawigacja działa dobrze, ponieważ to jest nasza nawigacja z telefonu tak naprawdę, czy nawigacja Google. Urządzenie, jak widzicie, może też pracować na wbudowanej baterii, czyli to się przydaje do trybu parkingowego. I możemy sobie korzystać z podglądu. Ja akurat kamerę umieściłem we wnętrzu, natomiast zaraz zobaczycie, jak wyszły nagrania. Mamy podgląd przód, tył, możemy też wejść do zapisanych nagrań. Natomiast na co muszę ponarzekać, no to jakość audio poprzez Bluetooth. Ok, włączam utwór bez praw autorskich, żeby mógł spokojnie na YouTubie się pojawić. No i teraz tak, na 10, jak jest cichutko, jest ok, ale potrzeba większej głośności. 17, dźwięk już jest nieczysty. Podkręcam dalej. Słychać przedziwne terkotanie, które praktycznie uniemożliwia korzystanie poprzez FM. I to nie jest tutaj to, że ja jestem wymagający co do dźwięku. Po prostu tego dźwięku nie da się słuchać. I zobaczcie, mam w tej chwili na 10, a jak włączę na zwykłe radio, to mam tak głośno. Więc no niestety ta funkcja audio się tutaj zupełnie nie sprawdziła, ale damy jeszcze jedną szansę i spróbujemy skorzystać poprzez AUXa. Specjalnie przygotowałem sobie tutaj kabelek, podpinam do radia samochodowego, wybieram AUX Audio i już słyszę znowu jakiś helikopter. Tak więc coś tutaj jest nie tak. No już pomijając nawet te terkotanie w tle, to jakość tego dźwięku nie jest nawet zbliżona do płyty CD, nawet do MP3. I ten uchwyt na szybę z przystawką generalnie sprawdza się dobrze, ponieważ możemy wyregulować nastawienie, długość ramienia, a także operować samym elementem tutaj. A trzeba to ustawić tak, żeby po prostu uchwyt nie zasłaniał przedniej kamery. Oceńmy teraz jakość nagrań. Patrząc na urządzenie jako na wideorejestrator, no to jakiegoś wielkiego wow nie robi, ale z drugiej strony także nie ma tragedii, ponieważ weźmy pod uwagę, że 400 potrafi kosztować dobry wideorejestrator na przód i tył. Tutaj przednia kamera nagrywa w 2K w 25 klatkach, z tyłu mamy Full HD 25 klatek. Natomiast kąt widzenia jest szeroki, a nagrania nocne, tak z przodu jak i z tyłu, wyglądają całkiem nieźle. No i można skorzystać z podglądu jako z kamery cofania. Standardowo ja zapomniałem ustawić datę
Natomiast najważniejsza jest jakość nagrań. I tutaj szczegółowość, widoczność tablic rejestracyjnych jest niezła, ale są kamerki, gdzie to jest dużo bardziej szczegółowe. Tutaj każdy plik waży 100 MB, czyli mamy po prostu 100 MB na minutę nagrania. Odnośnie jakości znaczenie ma nie rozdzielczość obrazu, a przede wszystkim zastosowana optyka oraz tak zwany bitrate, czyli ile tych danych jest po prostu w taki plik upakowany. Tutaj jest to dość przeciętne, natomiast jak najbardziej z obu kamer da się korzystać. Odnośnie responsywności samego systemu, to na ogół działa to dość płynnie, opóźnienia są niewielkie, ale zdarzały się przycięcia czy jakieś dłuższe uruchamianie się aplikacji. Natomiast na przykład do nawigacji taki duży ekran był bardzo czytelny i na większości tras działało to płynnie, chociaż także zdarzały się przycięcia. Dlatego w jednych zastosowaniach to urządzenie radzi sobie lepiej, w innych gorzej. Czy spełnia Wasze oczekiwania? To już ocencie sami. Ja sprzęt przetestowałem, pokazałem Wam wszystkie plusy, jak i minusy. Ok, moje wrażenia znacie. Odnośnie funkcjonalności były też próbki nagrań z obu kamer. Gdyby ten gadżet Was zainteresował, chcecie sprawdzić aktualne ceny i promocje, no to macie wszystko w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się.